Dzień dobry. Tak jak już tutaj zapowiedziano, nazywam się Zuzanna Balicka i jestem absolwentką e, Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studiowałam na kierunku architektura wnętrz i z takiej dziedziny również robiłam mój dyplom, który został nagrodzony w kategorii architektura wnętrz w konkursie Najlepsze dyplomy ASP. Zaczynając od samego początku pracy nad moim dyplomem, chciałam stworzyć przestrzeń dla kobiet. Miało być to miejsce, które pomogłoby im w rozwijaniu oraz wspieraniu się, ponieważ nierówności społeczne oraz krzywdzące stereotypy związane często z płcią wciąż towarzyszą nam, bardzo często kobietom, na co dzień. Wielką inspiracją do stworzenia tego miejsca był pawilon pracy kobiet, który wystawiany był w 1929 roku na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Został on zaprojektowany przez młodą polską architektkę Anatolię Hryniewiecką-Piotrowską i było to przede wszystkim miejsce celebracji 11 lat nadania kobietom praw wyborczych oraz idącej za tym niezależności, która pomogła im się realizować w pracy oraz zdobywać wyższe wykształcenia. Pawilon był więc świadectwem aspiracji, marzeń, problemów oraz dorobku kobiet Polski lat międzywojennych. I pomimo powszechnie panującej niewiedzy, kobiety odegrały bardzo duże znaczenie podczas najważniejszych wydarzeń. Uczestniczyły w strajkach i walczyły o wolność swoją, a także o wolność społeczności LGBT+, walczyły regularnie o naszą planetę, o zaprzestanie wojen i wiele, wiele innych. Zdałam sobie więc sprawę, że same kobiety nie wpłyną na zmianę obowiązujących stereotypów oraz na powszechnie panujący brak zrozumienia. I w tym momencie nie chodzi jedynie o nadanie nam podstawowych praw, ale o wielopłaszczyznową zmianę, która wpłynie na stosunek do kobiet, a także w znaczącym stopniu przełoży się na ogólnie panującą nietolerancję i dyskryminację. Tak właśnie powstało miejsce ONI, czyli miejsce do edukacji seksualnej, które ma na celu szerzenie wiedzy z zakresu seksualności oraz dodatkowo zostało wzbogacone o charakter feministyczny. Nazwa ONI, pomimo swojej dosyć męskiej odmiany, pochodzi od zaiłków osobowych on, ona, ono i reprezentuje każdą z tożsamości płciowych. Ponieważ drogą do wzajemnego zrozumienia oraz akceptacji jest rozmowa oraz edukacja prowadzona w sposób wielopłaszczyznowy. Istotą projektu było więc stworzenie miejsca bezpiecznego oraz inkluzywnego, które będzie kształcić oraz edukować w zakresie tematów pomijanych, często przyjętych za tematy tabu oraz uświadamiać, jak ważną rolę w społeczeństwie odgrywają kobiety. Miejsce do edukacji seksualnej ONI mieści się w starej neorenesansowej willi Litewski Planic, której nazwa pochodzi od pierwszych właścicieli tego budynku. Budynek powstał w latach około 1907-1910 i znajduje się w Gdańsku w Wrzeszczu. Jest położony niedaleko Jaskowej Doliny, na wzgórzu Zinglera, które według legend było również kiedyś miejscem spotkań oraz odprawiania czarów przez czarownice, co ironicznie wykorzystałam jako taki symbol właściwie tego miejsca oraz właśnie znak, aby to miejsce powstało w tym akurat miejscu. I dodatkowo przez swój wyjątkowy dosyć charakter oraz nietypową architekturę, budynek został też uznany za własność i miejsce spotkań oraz obrad gdańskiej masonerii. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ jak wiadomo powszechnie, do gdańskich lóż masońskich należał budynek znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie wybranego przeze mnie budynku, czyli stary budynek restauracji. Ostatnim właścicielem willi Litewski Planic był gdański oddział TVP, który opuścił to miejsce w 1996 roku, przenosząc się do swojej nowej siedziby. Od tamtej pory budynek popada tak naprawdę w coraz to większą ruinę, a bez podjęcia wymaganych kroków tak naprawdę niedługo pozostanie jedynie wspomnieniem. Prezentowane zdjęcia pochodzą z 2016 roku i pokazują ówczesny stan budynku.
tak naprawdę widoczne są dwie najlepiej zachowane sale z całego kompleksu, gdzie widać pozostałości historii, którą niesie ze sobą wybrany przeze mnie budynek. Tak naprawdę widoczne na zdjęciach freski oraz ozdobne sztukaterie na ścianach i sufitach świadczą o wyjątkowości oraz niesamowitej świetności tego miejsca w jego najlepszych czasach. Widoczne są zdjęcia z 2016 roku i właściwie tak niestety wyglądała większość budynków w tamtym momencie. Teraz jest to tak naprawdę ruina i większość budynków wygląda właśnie w ten sposób. Dodam również, że budynek wchodzi w skład kompleksu budynków znajdujących się na Jaskowej Dolinie, które pozostają pod ochroną konserwatorską. I tak pomimo opłakanego stanu, w jakim aktualnie znajduje się budynek, zdecydowałam się mimo wszystko zaryzykować i stworzyć w tym miejsce do edukacji seksualnej. Ponieważ uważam, że edukacja o szeroko pojętej seksualności prowadzona w odpowiedni sposób rozwija empatię, uświadamia dzieci i młodzież w wielu kwestiach, a także przyczynia się do zmiany stereotypów, pomaga budować związki partnerskie, przyjacielskie, a także rodzinne i zapobiega szeroko pojętej dyskryminacji. Edukacja seksualna może być więc kluczem w budowaniu empatycznego i świadomego społeczeństwa, bazującego na takich wartościach jak szacunek i równouprawnienie. Na ekranie widoczne jest wyjaśnienie terminu seksualności według Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Właściwie ta definicja została przyjęta dopiero w 2002 roku i według tej definicji określenie to nie dotyczy tylko i wyłącznie sfery fizycznej, ale łączy w sobie również wymiar biologiczny z intelektualnym, emocjonalnym, społeczno-kulturowym oraz hedonistycznym. Seksualność jest więc kluczowym aspektem życia każdego człowieka, a w jego skład wchodzą takie zagadnienia jak płeć, tożsamość płciowa, gender, orientacja seksualna, erotyzm, przyjemność, a także intymność i oczywiście reprodukcja. Co więcej, edukacja seksualna odpowiada również za przekazywane wartości, przekonania, doznania, postawy, zachowania, role oraz relacje. Miejsce to powstało właściwie z myślą o każdej grupie wiekowej oraz społecznej. Skupiając się na ogólnoświatowych standardach wprowadzonych właśnie przez Organizację Zdrowia WHO, edukacja seksualna powinna być prowadzona w sposób holistyczny, to znaczy całościowy, a kształcenie powinno zostać dostosowane do wieku oraz stopnia rozwoju dziecka lub młodzieży. Należy jednak pamiętać, że seksualność jest, tak jak już wspominałam, integralną częścią osobowości każdego człowieka, a edukacja w tym zakresie absolutnie nie powinna kończyć się w chwili opuszczenia murów szkoły, tak jak odbywa się to aktualnie. I należy również pamiętać, że w naszym społeczeństwie wciąż istnieje większość, która nigdy nie była objęta programem edukacji seksualnej w szkołach, a tematy wchodzące w jej zakres nigdy lub bardzo rzadko były poruszane również w domach. W obecnym momencie grupa ta wciąż pozostaje grupą wykluczoną, ponieważ, jak wiadomo, większość ze znaczących zmian społeczno-kulturowych swoje miejsce ma w niedostępnym do tych osób internecie. Najstarszym i najbardziej znanym przykładem sztuki przedstawiającej ciało jest widoczna na ekranie Wenus z Willendorf. Jest to figurka, której powstanie datuje się na okres paleolityczny. Figurka przedstawia oczywiście, jak widać, nagą kobietę. Twarz prezentowanej kobiety jest ukazana bardzo schematycznie, bez większych detali, a największą uwagę przyciągają natomiast jej piersi, uda czy brzuch, prezentujące bardzo obfite kształty. Ponadprzeciętna na tamte czasy sylwetka była symbolem siły płodności, żywicielskiej mocy kobiecości oraz kanonem piękna obowiązującym przez tysiące lat. Wenus z Willendorfu często interpretowana jest też jako wyobrażenie bogini matki. Zdjęcie właśnie tej figurki, widocznej
tutaj na ekranie, jest jednym z najstarszych i najsłynniejszych artefaktów świata i będących podwaliną sztuki dzisiejszego świata. I właśnie zdjęcie tej figurki zostało uznane w 2017 roku za treści pornograficzne i usunięte z serwisu społecznościowego Facebook. Do sprawy zaangażowało się również Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu, w którym obecnie znajduje się wspomniana przeze mnie figurka. Ponieważ muzeum posiada w swoich zbiorach wiele dzieł przedstawiających nagość, których rozpowszechnianie mogłoby zostać uznane za treści pornograficzne, instytucja ta została w pewien sposób zmuszona do promocji swoich największych dzieł na portalu OnlyFans, którego regulamin tego nie zabrania, tak jak dzieje się to na Facebooku. Jest to portal, którego członkostwo wymaga ukończenia 18 roku życia, a treści o charakterze seksualnym nie są w żaden sposób kontrolowane. Na ekranie widać również sesję zdjęciową znanego niemieckiego fotografa Petera Kadena, która również została stworzona w wyniku cenzury nałożonej przez portal społecznościowy Facebook. I pierwotnie nieocenzurowane zdjęcia jednego z posągów znajdujących się w Luwrze trafiły na konto tego właśnie fotografa i po 3 minutach zostały usunięte również za szerzenie treści pornograficznych. Tak więc odpowiedzią na to było stworzenie przez tego fotografa serii zdjęć, które prezentują historyczne posągi w wersji tak zwanej Facebook Safe, czyli z zamazanymi obszarami, które portal uważa za nieodpowiednie do rozpowszechniania. Właśnie ta absurdalność naszego świata doprowadziła mnie do momentu, gdzie zaczęłam się zastanawiać, w jaki sposób ciało, które jest najbardziej naturalną, pierwotną i równie niesamowitą materią, stało się tak naprawdę publicznie zakazane. Tak właśnie ciało i cielesność stały się motywem przewodnim dla idei oraz dla całego wnętrza. Cały projekt wypełniony został naturalnymi obłościami oraz kanciastościami i niedoskonałościami, ponieważ to właśnie te ostatnie, czyli niedoskonałości, tworzą konkretne ciało. Dzięki nim również staje się ono wyjątkowe i niepowtarzalne. Również dzięki niedoskonałościom możemy prezentować siebie, swoją historię i staje się ono naszą osobistą i bardzo wyjątkową wizytówką. Niedoskonałości tworzą nas, a ich wygląd kształtuje naszą osobę. Zabytkowa willa stała się więc idealnym miejscem do realizacji mojego projektu. Stara, zniszczona i poraniona stanowi idealną bazę do budowania nowej tożsamości opartej właśnie na niedoskonałościach. Brałam to również pod uwagę przy doborze faktur oraz materiałów, które wypełniają ostatecznie wnętrze. Starałam się uwydatnić również niedoskonałości zastane na miejscu w willi Litewski Planic, pozwalając im prezentować swoją wyjątkową historię. Tutaj również projekt polskiej fotografii Alicki Wyrodowicz, który właściwie prowadził mnie też przez sam dobór faktur i materiałów. Czyli pokazuje on, jak podobne nasze ciała są z otaczającym nas światem. Dużą inspiracją był również projekt brazylijskiej fotografki pod tytułem Humane, który jest bazą ponad 4000 kolorów odpowiadających najróżniejszym odcieniom skóry. Kolory były pobierane z okolic nosa ochotników i na ich podstawie została zbudowana biblioteka kolorów odpowiadająca palecie kolorów Pantone. Tutaj widoczny jest już budynek w całej okazałości. To również zdjęcie z 2016 roku. Tak prezentowała się willa na tamten moment. I tutaj również widoczne są podziały na 4 kondygnacje z uwzględnieniem, co znajduje się na konkretnej kondygnacji. I teraz postaram się pokrótce przedstawić, co znajduje się właściwie we wnętrzu mojego projektu ONI. I zaczynając od najniższej kondygnacji, czyli poziomu -1, zacznę od zajęć z obrony własnej. Poziom -1 został przeznaczony więc na salę do ćwiczeń z samoobrony oraz szatnie i zaplecze techniczne. Tutaj odbywać się mogą zajęcia z obrony własnej, dedykowane osobie każdej płci, nie wyłączając przy tym osób z niepełnosprawnościami.
jest to bardzo ważny aspekt, który może pomóc, a nawet uratować życie czy zdrowie w wielu niebezpiecznych sytuacjach, które niestety wciąż mają miejsce, a często występują również na tle seksualnym. Tutaj już przechodzimy na poziom parteru, czyli wejście do budynku. I poziom parteru spełnia najbardziej reprezentacyjną oraz ogólnodostępną część willi. Tutaj ze względu na stan budynku najbardziej zostały uwydatnione wszelkie niedoskonałości oraz zachowane zostały pozostałości tych dowodów świetności, które wcześniej pokazywałam, które reprezentuje sobą willa. Naprzeciwko zabytkowych drzwi wejściowych powstała recepcja, tak aby każda wchodząca do środka osoba mogła zorientować się i wykorzystać to miejsce we właściwy sposób. Przez ilość pięter oraz charakter instytucji jest to miejsce niezbędne do odpowiedniego funkcjonowania. Również ta część w pewnym stopniu została przywrócona do pewnego wyobrażenia, jak mogłoby to miejsce wyglądać, ponieważ w tym miejscu oryginalne pozostały jedynie sufity. Tak jak też wspominałam wcześniej, miejsce Oni zostało rozszerzone również o charakter feministyczny i dlatego na tym piętrze znajduje się również księgarnia oraz biblioteka o charakterze feministycznym, które zawierają specjalistyczną literaturę z tego zakresu. Pozwala to na rozpowszechnienie wiedzy oraz stworzenie miejsca, do którego mogą się udać osoby bezpośrednio zainteresowane tym tematem, szukające specjalistycznej wiedzy z tego zakresu. Na tym piętrze została również wydzielona przestrzeń pozwalająca na organizację wystaw tymczasowych. To pozwoliłoby na zaprezentowanie w przystępny i zrozumiały sposób takich kwestii jak feminizm, jak równouprawnienie oraz wszelkie tematy związane z seksualnością. Również w tym miejscu znalazło się miejsce na wykorzystanie mojego autorskiego projektu, czyli systemu modułów, które pozwalają na organizację wystaw tymczasowych. Wspomnianą salę wystawienniczą poprzedza miejsce, które pełni rolę promocyjną i reprezentacyjną tego miejsca. Jest to najlepiej zachowana w całym obiekcie sala. W tym miejscu stare i zniszczone ściany oraz sztukaterie zostały podkreślone i zestawione z przeziernym tworzywem, jakim jest żywica. To połączenie działa na zasadzie kontrastów, prezentując przeszłość oraz tętniącą w tym miejscu teraźniejszość. Tutaj widoczny jest detal, ponieważ projektując to wnętrze zwracałam dużą uwagę na detale i również inspirowałam się też sesją zdjęciową, którą wcześniej pokazywałam Petera Cadena. I nawiązując właśnie do tego ciała w przybliżeniu w detalu, starałam się stworzyć takie miejsca, takie detale, które pozwoliłyby na przekazanie tej mojej idei ciała. Tu widoczne są zestawione ze sobą kształty kolumn, które zostały jako jeszcze dowód tej już wspomnianej świetności oraz wyjątkowości tego miejsca. I zostały one, ich wyrazista i prosta forma została przefiltrowana przez przezierną i obłą formę żywiczną. I tak jak wspomniałam, inspiracją było ciało. Tu jest widoczny detal siedziska, które zostało przeze mnie zaprojektowane do biblioteki. Tutaj oparcie siedziska właściwie przybiera formę zestawionych przez siebie fałdek, które nawiązują do niektórych części ciała. Pierwsze piętro willi zostało przeznaczone na salę wykładową i warsztatową. To tutaj odbywać się będą zajęcia grupowe ze specjalistami oraz pokazy filmów czy prezentacje. Sale zostały zaprojektowane w taki sposób, aby możliwe było bezpośrednie przejście z jednej sali na drugą podczas na przykład kompleksowych zajęć obejmujących wykład oraz późniejsze warsztaty prowadzone na jego podstawie. Pomiędzy z nimi znajduje się również pomieszczenie techniczne, które mieści sobie mobilne stoły oraz krzesła, tak aby możliwe było dostosowanie obu sal do konkretnej liczby osób. Dzięki temu, że stoły i miejsca mają również
dodatkowe miejsce, gdzie można je schować. Przestrzeń ta może zostać dopasowana do odbywającego się aktualnie wydarzenia oraz do konkretnej liczby osób znajdujących się w budynku. Na wizualizacji widoczna jest sala wykładowa, w której znajduje się miejsce do organizacji wykładów związanych z tematami szeroko pojętej seksualności. Tak naprawdę jedynymi stałymi elementami tego pomieszczenia są stalowe, gięte formy, które tutaj przybierają postać oraz pełnią funkcję wieszaków. I również widoczny jest ekspozytor, który pozwala na kompleksowe przeprowadzenie wykładów łącznie z prezentacją poszczególnych produktów. Tutaj jest widoczna druga część sali, czyli widok na tę część multimedialną, ponieważ sala oczywiście została dostosowana również do prezentacji multimedialnych oraz do pokazów filmów odbywających się na potrzeby przeprowadzanych aktualnie zajęć. I tutaj widoczna jest również część ściany chowająca ze sobą mobilne krzesła oraz stoły. Tutaj już jesteśmy po drugiej stronie, czyli znajdujemy się w sali warsztatowej, gdzie również istnieje możliwość aranżacji tej części na konkretne potrzeby poszczególnych grup. W tym miejscu znajdują się wszelkie przybory potrzebne do organizacji zajęć, czy to dla dzieci, czy młodzieży, czy również osób starszych. Tak jak wspominałam, pomiędzy salami znajduje się zaplecze techniczne dostępne od strony sali warsztatowej, które mieści stoły oraz krzesła. Zostało ono wykonane z tworzywa, czyli przeziernej żywicy, które, tak jak cienka skóra, ukrywa, ale również eksponuje to, co znajduje się tak naprawdę za nią. Tutaj widoczny jest również detal ukazujący dwie kontrastujące ze sobą faktury, jakimi są obłe i delikatne i miękkie materiały użyte w moim projekcie oraz szorstka i wyrazista faktura tynku, która tak naprawdę obecna jest w całym budynku i kontrastuje z wszelkimi dobranymi materiałami. Przechodząc na drugie piętro, w budynku mieści się również oddział fundacji działający na rzecz rozpowszechniania rzetelnej wiedzy na temat edukacji seksualnej, sprawujący również pieczę nad całym kompleksem, ponieważ rozpowszechnianie wiedzy z tego zakresu powinno odbywać się wielopłaszczyznowo, również za pomocą multimedialnych platform, wnętrza biura dostosowane do prężnego działania w wielu kierunkach. Ze względu na mniej dostępny charakter tego piętra zdecydowałam się również umieścić tutaj gabinet specjalistyczny, w którym mogłyby odbywać się prywatne sesje czy spotkania. I w ten sposób pomagam również osobom, które mają pytania lub wątpliwości, lecz nie wiedzą, gdzie się z nimi zwrócić lub wstydzą się poruszać takie tematy na forum podczas publicznych warsztatów lub wykładów. Drugie piętro mieści więc biuro fundacji, na które składa się widoczna na wizualizacji mała sala konferencyjna oraz miejsce pracy dla 8 osób. W tym pomieszczeniu udało się również wygospodarować studio nagraniowe, które znajduje się za lustrzaną ścianą, które jest niezbędne do tworzenia popularnych aktualnie podcastów lub innych elementów promujących wspomnianą przeze mnie inicjatywę. Drugie piętro zostało również przeznaczone na kuchnię oraz jadalnię przeznaczoną dla pracowników oraz małe pomieszczenie socjalne, niekiedy spełniające rolę planu filmowego, gdzie mogłyby odbywać się nagrania z ciekawymi gośćmi oraz filmiki promujące miejsce oraz ideę całego przedsięwzięcia. Tutaj bardziej techniczne, czyli przekrój przez cały budynek. Tak jak mówiłam, budynek składa się z 4 kondygnacji, 1 podziemnej, 3 nadziemnych. Tak jak już też wspominałam, ta część parteru jest nieco wyższa, ponieważ była ona najbardziej reprezentacyjnym miejscem tego budynku. Tak więc postanowiłam w tym miejscu również dodać więcej tego charakteru feminizmu, który mógłby wybrzmiewać bardziej w tej części oraz być bardziej ogólnodostępny, przystępny dla osób, które być może postanowią tam wejść. Tutaj również widok elewacji południowej, czyli bardziej techniczny rysunek tego, jak wygląda tak naprawdę willa.
I tutaj również została zaprojektowana nowo powstała zewnętrzna klatka schodowa w miejscu starej, właściwie prawie nieistniejącej już starej klatki schodowej łączącej cały budynek. I to pozwoliło również na lepszą komunikację w całym budynku. Tak jak wspominałam na początku, chciałam stworzyć miejsce dla kobiet, które pomogłoby im w rozwiązaniu problemów, jakimi są nierówności oraz stereotypy związane z płcią. Zdałam sobie jednak sprawę, że potrzebna jest wielopłaszczyznowa rewolucja, która angażuje wszystkie tożsamości płciowe. Odpowiedzią na to jest właśnie edukacja seksualna, która, tak jak wspomniałam, prowadzona jest w odpowiedni sposób. Jest kluczem w budowaniu empatycznego i świadomego społeczeństwa, bazującego na takich wartościach jak szacunek i równouprawnienie. I to jest właśnie mój projekt ONI, więc bardzo dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo. Zuzanna Balicka. Dzięki za super feministyczny projekt. Ja chciałam zapytać o kwestię dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, bo ponad 100-letni budynek, domyślam się, że stanowił duże wyzwanie. Mówiłaś, że tam jak gdyby jest przewidziana przestrzeń na poziomie -1, która też będzie dostępna właśnie dla osób z różnymi formami niepełnosprawności. Chciałam zapytać, jakie tutaj rozwiązania przewidziałaś dla takich osób? Faktycznie było to wyzwanie dostosować ten budynek. Też jako, że w tym momencie jest on ruiną, było to trochę łatwiejsze, ponieważ odbudowywanie go byłoby nieco prostsze niż adaptacja istniejącego już budynku. I tak jak pokazywałam, od strony południowej została dobudowana zewnętrzna klatka schodowa. Tam również znajduje się platforma pozwalająca osobom niepełnosprawnym dojechać na ten poziom parteru. I budynek został właściwie pierwotnie pomieszczenie, które było przeznaczone dla służby, było takim pomieszczeniem technicznym, zostało zaadoptowane na szyb windy, który dociera właśnie na każde piętro. Więc nie ma żadnego problemu. Również na każdym piętrze znajduje się ubikacja dostosowana dla osób niepełnosprawnych i wszelkie przepisy oraz tutaj dogodności dla osób z niepełnosprawnościami zostały również przewidziane. A ja mam pytanie raczej o koncepcję, bo zaczęłaś od tego, że chciałaś stworzyć przestrzeń dla kobiet. Natomiast na koniec mówisz, że podjęłaś decyzję, żeby ta przestrzeń była dla kobiet, mężczyzn i różnego rodzaju identyfikacji seksualnej i tożsamości, tak jak mówiłaś. I co spowodowało, że zmieniłaś zdanie albo że to rozszerzyłaś? Tak, właśnie też tak jak wspominałam, zdałam sobie sprawę, że same kobiety nie są w stanie, że tak powiem, zapoczątkować tej rewolucji i jest ona potrzebna na wszystkich płaszczyznach i powinna ona dotyczyć wszelkich płci. I właściwie dyskryminacją nie objęte są wyłącznie kobiety, ale wszystkie tożsamości płciowe, również dyskryminacja, ale też stereotypy, które często dotyczą również mężczyzn. I zdałam sobie sprawę, że chciałabym stworzyć miejsce, które łączy tych wszystkich ludzi, nie tylko same kobiety. I stąd właśnie pomysł na tą edukację seksualną, która pozwoliłaby na kształtowanie tego społeczeństwa, które już od najmłodszych lat tak naprawdę, oczywiście zgodnie ze wszelkimi normami, jest kształtowane jako tolerancyjne, szczere oraz pełne zrozumienia społeczeństwo. Zuzanna Balicka, bardzo dziękujemy.